Kingdom Come Deliverance to gra, która już w swojej pierwszej odsłonie zdobyła miano symulatora średniowiecza. Bez smoków, magii i elfów, zamiast tego błoto, krew i polityka XV-wiecznej Europy. Druga część rozwija ten pomysł i przynosi nas sam środek wydarzeń, które wstrząsnęły Czechami i całą Europą Środkową. Ale jak bardzo to, co widzimy w grze, opowiada prawdziwą historię? Czy Warhol Studio faktycznie oddało ducha epoki, czy jednak poszło na skróty? Ja jestem Cywikzonie i zapraszam na materiał. Akcja gry dzieje się na samym początku XV wieku, czyli jednym z najbardziej burzliwych momentów w historii Czech. Rok 1403. Czechy. Oficjalnie królestwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Na tronie zasiada Wacław IV Luksemburski, syn Karola IV, jednego z najwybitniejszych władców epoki. Ale chociaż ojciec zostawił mu potężne dziedzictwo, sam Wacław był władcą słabym, często krytykowanym przez własnych poddanych za lenistwo, problemy z alkoholem i brak energii politycznej. W tle czai się jego brat Zbigniew Luksemburski, ambitny i brutalny. Oprócz niego jednym z ważniejszych aktorów politycznych w grze jest Jobs Luksemburski, margrabia Moraw i kuzyn króla Władysława IV. Historycznie był to człowiek ambitny, który wplątywał się w liczne spiski, walcząc o władzę nad Czechami i Świętym Cesarstwem. Kingdom Come 2 pojawia się w głównych misjach fabularnych i to nie jako tło, ale jako faktycznie rozgrywający w wielkiej polityce. Czechy w tym czasie były niezwykle ważne, gospodarczo, polityczno i kulturowo. W Kutnej Chorze znajdowały się jedne z największych kopalni srebra w Europie, dostarczające królestwu gigantycznych dochodów. To właśnie stamtąd pochodziły praskie grosze, jedna z najważniejszych walut średniowiecza. Nic dziwnego, że miasto Kuttenberg, czyli Kutna Chora, odgrywa tak dużą rolę w Kingdom Come 2. Niektóre postacie również mają swoje historyczne pierwowzory. Na przykład Hans Capon, przyjaciel Henryka. To inspirowana wersja Jana Ptacka z Pirsteina, faktycznego szlachcica, który żył w tamtym okresie. Podobnie John von II Liechtenstein, który powraca w tej odsłonie gry, również żył w tamtym okresie jako szlachcic, który w tamtej epoce działał na Morawach. W Assassin's Creed wcielasz się w asasyna, w Wiedźminie w łowcę potworów, a w Kingdom Come w zwykłego chłopa. Główny bohater Henry to syn Kowala, który uczył się wszystkiego od zera. I to nie jest tylko mechanika RPG. Tak naprawdę wyglądała codzienność prostego człowieka w średniowieczu. Większość ludzi nigdy nie opuściła swojej wsi, a możliwość awansu społecznego, na przykład przez służbę umożnego pana, były absolutnym wyjątkiem. Analfabetyzm był normą. W 1400 roku czytać i pisać potrafili duchowni, część mieszczan i niewielki odsetek szlachty. Chłopi w praktyce nigdy. Dlatego w grze nauka czytania to cały osobny quest. Gra oddaje też detale życia codziennego, higiena, a raczej jej brak, konieczność jedzenia i spania, brudne ubrania i reputacja. Jeśli Henryk pójdzie na rozmowę z zakrojonym kaftanie, ludzie zareagują, bo tak samo zareagowaliby w prawdziwym życiu. Czytania, walki, czy nawet jak poprawnie odmówić pacierz. To wszystko sprawia, że grze jest bliżej do historycznej symulacji niż typowego RPG. Gra wymusza na graczu realizm, musisz jeść, spać, dbać o czystość i świeże ubranie, jeśli nie chcesz być postrzegany jako brudas. Bowiem jeśli pójdziemy brudni do kościoła, ludzie zwracają na to uwagę i od nas odchodzić. To nie bajka, a czysty realizm tamtej epoki. Jednym z największych atutów gry jest system walki. Zamiast klikania w myszkę mamy inspirację prawdziwymi historycznymi traktatami fechtunku. Na przykład Fechtbuchen Hansa Talhofera. Gra daje do wyboru konkretne kąty ataku, uniki, parowania. Broń też jest zróżnicowana. Od mieczy długich przez topory po halabardy i kusze. I odzorowana wiernie. Pancerze działają warstwowo. Najpierw koszula i gabeson, potem kolczuga, dopiero na końcu stalowe blachy. W grze naprawdę czuć ciężar zbroi, a zasłonięta przyłbica ogranicza pole widzenia. Gra pokazuje też, że pełna zbroja nie czyni człowieka nieśmiertelnym. Uderzenie toporem w głowę, nawet w hełmie, mogło skończyć się śmiercią. Jak to się ma do prawdy historycznej? Bardzo dobrze. W rzeczywistości walka w pełnej zbroi była morderczym wysiłkiem, a starcie nie wyglądało jak w filmach. Trwały krótko i były pełne brutalnych, praktycznych technik. Gra oddaje to lepiej niż cokolwiek innego na rynku, ale trzeba powiedzieć jasno, to wciąż gra. W realnym pojedynku wiele starć kończyło się kilka sekund. Atakowano po stawach, pod pachę, w twarz, tam gdzie zbroja miała luki. W grze walki są dłuższe i bardziej sportowe, żeby gracz mógł je ogarnąć, więc nie jest to 1:1 rekonstrukcja, tylko kompromis. Świat Kingdom Come Deliverance jest wręcz przesiąknięty religią. Msze, procesje, klasztory, a nawet możliwość wybrania życia zakonnego. Dla ludzi XV wieku Kościół był fundamentem wszystkiego. Prawa, moralności i życia.
Gra pokazuje także podziały społeczne, od chłopów przykutych do ziemi, przez mieszczan rozwijających handel, aż po arystokrację bawiącą się polityką. To nie tylko tło fabularne. System klasowy realnie wpływa na dialogi i możliwości bohatera. I tu Warhorse znowu trafia w punkt. W prawdziwym średniowieczu różnica między chłopem a szlachcicem była nie do przeskoczenia. Ludzie wierzyli, że to naturalny porządek ustawiony przez Boga. Gra dobrze oddaje tę mentalność. Jeśli Henry zacznie zachować się zbyt śmiało bez arystokraty, spotka go pogarda albo kara. Będąc tematyce wiary, nie można zapomnieć, że jest to także okres narastających napięć religijnych. Jan Hus, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze, zaczyna głosić swoje kazania. Gra nie robi z niego bohatera misji, ale i jego kazania i dogmaty są obecne w tle gry czy też dialogach. To historyczny smaczek, który przygotowuje grunt podwojny husycki w 1419 roku. Niemniej jednak Kingdom Come 2 pojawia się Jan Ziska z Tronsnowa, przyszły dowódca wojsk husyckich, jeden z najwybitniejszych wodzów średniowiecznej Europy. Historycznie był niepokonany w bitwach, mimo że stracił wzrok w jednym oku, a później zupełnie oślepł. W grze nie mamy jeszcze tej ikonicznej postaci w pełnej chwale, ale już możemy zobaczyć początki jego legendy. Kingdom Come Deliverance 2 nie jest dokumentem, ale najbardziej wiernie i realnie odzorowującą grą rzeczywistość średniowiecza. Twórcy musieli trochę uprościć mechaniki i wątki oraz nagiąć fakty, aby chłop mógł stać się szlachcicem, aby fabuła i gra miała sens. Niemniej jednak cały trzon tej gry jest prawdziwy. Broń, walka, obyczaje, zachowania czy tło historyczne. Ta gra nie tylko bawi, ale również uczy. Można powiedzieć to tak, że jak Assassin's Creed uczy historii mimochodem poprzez przefiltrowanie faktów do swojej fikcji, tak Kingdom Come Deliverance jest istnym podręcznikiem do historii. Warhorse pokazuje średniowiecze takie, jakie było. Brutalne, nierówne, przesycone religią, ale i fascynujące. A wy jakie macie odczucia co do Kingdom Come Deliverance 2? Podzielić swoją opinią w komentarzu, zostawiając pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję na kanale i dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zachęcamy również do korzystania z naszego Patronite'a, bowiem każda taka dotacja daje nam solidnego kopa do dalszej pracy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam cieple. Na razie.